Dzisiaj zabieram Was do Indii. Sprawdzimy, czy rzeczywiście straszy w najbardziej nawiedzonej wiosce w tym kraju. Tym razem działać będę w duecie, więc wskakujcie do naszego pociągu. Szkoda czasu. Właśnie dojechaliśmy do Jaisalmer, jest godzina 4:47 rano. Gdzie on jest w ogóle? Chyba zasnął. Żeby go nie odstawili tylko na bocznicę. How do you feel? Like I need like a train pass on top of it. Poznajcie Maxa. Spotkaliśmy się w hostelowym salonie w ostatnim dniu mojego pobytu w Etiopii. Właśnie wychodziłem wieczorem na miasto coś zjeść i zaczęliśmy rozmawiać. Od razu znaleźliśmy wspólną częstotliwość nadawania. Po paru godzinach rozmów zorientowałem się, że byłem głodny. Max to wielki optymista. Urodził się w Argentynie, ale w jego krwi płyną polskie, włoskie, ukraińskie, hiszpańskie oraz greckie korzenie. Studiował w Izraelu. To prawdziwy eksplorator świata. Jego motto brzmi: najlepszy plan to nie mieć planu. Nasze drogi skrzyżowały się w Etiopii, na Sri Lance, w Indiach oraz w Kenii. Na pewno wystąpimy w tym składzie w kilku filmach. Max to moja bratnia dusza. Pomógł mi wielokrotnie, za co mu jestem bardzo wdzięczny i chętnie opowiem o tym w następnych produkcjach. Let's head to the hostel. Nie! Wróciłem z Żabki i Siata, czyli woda, orzeszki i inne dziadostwo. Dobra, mamy tuktuka stówkę. Czyli 5 zł, nie 50. Thank you so much. Thank you. Is anybody coming? Yeah. Ktoś tam do nas wychodzi. To nie jest żaden Blue Eye Hostel, tylko Camel Cafe. What the fuck? Hello. How are you? Blue Eye Hostel? Okay, you have room? Open Sesame. Dotarliśmy do pięknego Blue Eye Hostelu. Za rano. Nocka w pociągu była na obczajce. Śniły mi się jakieś dziwne rzeczy. Atak rakietowy na Paryż i wyprawa do Mongolii. Ale Mongolię wspominaliśmy, tylko nie wiem co z tym atakiem rakietowym na Paryż. Obym nie był żadnym medium. No dobranoc. Namaste. Which country? Argentina. He's from Poland. Oh, Poland, Polish people. Nice to meet to you. Bike is more freedom, more comfortable than camels, and the cheaper. You can go everywhere. Po przetestowaniu paru klasycznych motocykli zdecydowaliśmy się jednak na wynajęcie skuterów z automatyczną skrzynią biegów. Oboje z Maxem nie jeździliśmy na motocyklach od paru lat i nie czuliśmy się zbyt bezpiecznie na tych drogach. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku moich przygód. Znowu z Aleksem mamy kolejny jakiś
dziwny pomysł. Wymyśliliśmy sobie, że spędzimy noc na ogarniętej duchami wiosce. Podobno. Wioska nazywa się Kuldara, znajduje się około 15 km stąd. Wypożyczyliśmy sobie po skuterku. Nie wolno tam przebywać podczas nocy, jak różne legendy głoszą i mieszkańcy pilnują tego szczególnie. Żeby tego było mało, od rana pościmy, żeby możliwe uruchomić jakieś paranormalne aktywności w tym miejscu. Jesteśmy na miejscu. W głębi pustynnych krajobrazów Rajasthanu, w miejscu, gdzie słońce pali piaski na złoto, leży zapomniana przez czas wioska Kuldara. Legendy mówią, że pewnej nocy ponad 300 lat temu mieszkańcy Kuldary i okolicznych osad zniknęli bez śladu. Zniknęli tak nagle, że pozostawili za sobą niedojedzone posiłki i niedokończone prace. Powód tej masowej ucieczki pozostaje tajemnicą, ale mówi się, że rzucili klątwę na tę ziemię. Każdy, kto odważy się zamieszkać w Kuldarze, spotka się z nieuchronnym nieszczęściem. Od tamtej pory wioska pozostaje opuszczona. Dzisiaj Kuldara to najczęściej odwiedzane nawiedzone miejsce w Indiach, przyciągające poszukiwaczy duchów, badaczy zjawisk paranormalnych i turystów o mocnych nerwach. Każdej nocy, gdy słońce chowa się za horyzontem, a cienie zaczynają tańczyć na murach ruin, Kuldara staje się sceną dla niewyjaśnionych zjawisk. Na bramie pan powiedział, że nie możemy tutaj zostać po zmroku. Mam takie przeczucie, że da się z tym panem porozmawiać tak w stylu staropolskim. No, chyba że staroargentyńskim. Alex, coś mi się myli z tym Aleksem, nie wiem o co chodzi. Chyba tu jest jakiś wpływ duchów i mocy jakiejś nadprzyrodzonej, bo moja głowa troszeczkę nie pracuje. Gdzie jest Max? Gdzieś przepadł tu, muszę go zlokalizować. Daleka droga do rana, jeżeli zostaniemy tu do 6 rano, no to zostało 12 godzin. Nie mamy nic do picia, nic do jedzenia. Podwieczorek się nieźle zaczął. Zgubiliśmy się gdzieś z Maxem. Skakać przez płot, no jest to druga opcja. No ale to już jest bardziej, no niedozwolone. Gdzie jest Max? Max! Czyżby go już duchy porwały? Max! Takich słów kilka na temat Indii, bo byłem tutaj 13 lat temu, przepraszam, też w tych miejscach. Duże miasta się bardzo zmieniły. Wszystko jest stawione na duży zysk od razu. No, przypomniało mi się trochę klimaty z Etiopii, czyli biały człowiek wnosi bankomat. Tutaj to robią troszeczkę bardziej subtelnie, tak zagadują, też za chwilę oferują przewodnictwo, robienie zdjęć, wynajmowanie samochodu, skutera, zaprowadzenie do sklepu jakiegoś. Wszystko na celu, żeby wyciągnąć z nas gotówkę. Max! Gdzie on jest do diabła? Tu jest ten płot. Taki płot do przeskoczenia, słuchajcie. Ale że jestem głodny. Gdzie tam do 6 rano, człowieku? Coś ty sobie wymyślił. Gdzie ten Max? Max! Tu można wejść, spróbujmy. Najpierw spróbujmy na takie miejsce. Gdzie ten Max? Nie, dobrze się to zaczyna, a jeszcze w sumie się nie zaczęło. Max! Tyle razy go teraz wołałem, że już chyba sobie nie pomylę jego imienia z Aleksem. Stronę słońca, mówili. W nocy się tak zgubimy? To dopiero będzie jazda. Gdzieś on się podział? Cholera. Max! Jest kontakt. Znaleźliśmy się. Trzeba szybko przedyskutować nasze opcje. Who are you, man? There he is. So, what did you do? Oh, I've been walking all around. We need to discuss the options, man.
Because this fence is easy to breach. There are some holes over there. That's what I sent you. Yeah. Oh, they're even here. Here. Yeah, they're even bigger there. Like you Yeah. can even walk through. Ah, okay. Like this is a good place for the spirits. I also checked and there is some bats, wasps. Bats inside. Yeah, take a look here. Mamy osy, nietoperze. Cholera wie co jeszcze. You will see them here hanging. No way. Yeah, come here. Don't be afraid. We need to face some demons Oh, yeah. later. You see them hanging? Wow. I was next to them almost. Wow. Trochę się spociłem tam. Nigdy w życiu nie byłem tak blisko nietoperza. Ale Max mówi to samo. Podszedł z większą odwagą. No ale ja za nim podążyłem. Tam na dole jest jakiś w ogóle pokój taki może dla szamańskich rytuałów. Vamos. Vamos. Ale, ale. Wróciliśmy do hotelu. Nie udało się pana na bramie w żaden sposób staropolski ani staroargentyński przekonać. Po prostu był nieugięty, nie da się tam zostać na noc. No cóż, czasem tak bywa. Zobaczcie co jest w środku. Marketing tutaj jest obłędny. Fort Jaisalmer to nie tylko jeden z najpiękniejszych i największych zamków na świecie, ale również miejsce owiane licznymi, mrocznymi tajemnicami. Ten żółty fort, zbudowany z piaskowca o ciepłej, złotej barwie, kryje w swoich murach opowieści o zdradzie, wojnach i niewysłowionym cierpieniu. Jedna z najbardziej przerażających legend związana jest z tak zwanym Jauhar, starożytnym rytuałem, w którym setki kobiet z fortu, aby uniknąć losu niewolnic w rękach najeźdźców, popełniły masowe samospalenie. Mówi się, że ich duchy wciąż nawiedzają mury fortu, a ci, którzy tam nocują, twierdzą, że słyszą lamenty i krzyki kobiet dochodzące z ciemnych zakamarków. Fort Jaisalmer jest również znany z opowieści o tajemniczych zaginięciach i niespodziewanych wypadkach, które spotkały odwiedzających oraz pracowników, którzy pracują tam po zmroku. Bolek i Lolek. Yeah, I'm pretty disappointed, man, that we couldn't manage to stay over the night in that Kuldara village. You? Yeah, we tried, but I don't know. These guys didn't let us. So. We just have some Italian food. Well, yeah, it was decent, wasn't it? Yeah, I was hungry also, so Yeah. everything is decent when you're hungry. Yeah, I'm still thinking about that place, man. Yeah. Okay, let's go to the hotel.
are back in the hostel and I think it's time to go to sleep. Anyway, good night. Ja nie mogę spać. Nie mogę przestać myśleć, żeby sprawdzić tą wioskę. No wiem, że czasem mam jakieś szalone pomysły. Mach śpi. Nie wiem właśnie, czy go mam obudzić, czy nie. Jak coś. Jadę sam. Ale się zapatulił. No śpi chłopina. Nie wiem, będzie miał zazwyczaj. Okej, ja już jestem gotowy. Ubrany. Uczesany. Nieogolony, wprawdzie. Ale Maxa budziłem. Coś jest, nie, halo. Spróbujemy jeszcze raz? Dobra. Are you coming, man? Are you coming? Are you coming with me to that abandoned village? What? You wanna go? Really? Yeah, yeah, I know. It's pretty crazy, man. But You wanna do it? come on, man. Come on. You will regret it if I go on my own. Okay. Let's do it. No, Give me 5 minutes to wake up. 5 minutes. All right. No, let's go. All right. Dobra, no to lecimy. Kuźwa, udało mi się go namówić. Niezła akcja, bo 3 razy go próbowałem obudzić, ale coś z tej poduchy nie mógł się ogarnąć. Dobra. Jedziemy. To już koniec pierwszej części, ale prawdziwe emocje dopiero przed nami. W kolejnym odcinku wrócimy do tej opuszczonej wioski o godzinie 3 nad ranem, kiedy według legend duchy są najbardziej aktywne. Chcemy sprawdzić, czy te mroczne opowieści są czymś więcej niż tylko strasznymi historiami przekazywanymi przez miejscowych. Czy naprawdę tam straszy? Czy uda nam się spotkać duchy dawnych mieszkańców z Maxem? Przekonajcie się sami.